Izrael przez lata groził, ostrzegał, pokazywał czerwone linie, a teraz uderzył w sam środek Iranu. Ten atak zaskoczył wielu, ale tak naprawdę Izrael przygotowywał się do niego od dawna. I choć od tamtej nocy minęło już kilka dni, wciąż panuje informacyjny chaos. Co się wydarzyło? Czy to początek nowej wojny, czy tylko teatr dla świata? W tym specjalnym odcinku odpowiem na pytania, które zostawiliście w komentarzach na YouTube, na Threads, na Instagramie. To 5 rzeczy, które naprawdę warto wiedzieć o wojnie Izraela z Iranem. Jest niedziela, 15 czerwca 2025 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na ostatni odcinek tego sezonu podcastu Świat. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. O co tak naprawdę chodzi w tym wszystkim? Pretekstem do ataku Izraela był irański program atomowy. Projekt, który Teheran rozwija od lat. Oficjalnie chodzi o energię i medycynę. Nieoficjalnie i według wielu służb o bombę atomową, która da Iranowi przewagę nad każdym sąsiadem. Iran już wzbogaca uran do poziomu 60%, a do broni potrzebuje 90%, czyli jest bardzo blisko. Ale tu jest pewien haczyk. Bomba to jedno, a bomba, która może dolecieć do celu i zadziałać, to zupełnie inna historia. Innymi słowy, nawet jeśli Iran będzie miał gotową bombę, to nie ma jeszcze takiej rakiety, która tę bombę do celu skutecznie doniesie. Iran ma jeszcze wiele przeszkód technicznych do pokonania, ale politycznie już sam fakt, że może zbudować broń, destabilizuje region. I co ciekawe, to nie ajatollahowie byli pomysłodawcami programu nuklearnego. Zaczęło się dużo wcześniej. Mówił mi o tym w jednym z wcześniejszych odcinków dr Marcin Krzyżanowski, orientalista, ekspert od Iranu. Program atomowy Iranu to również nie jest dziecko republiki, gdyż energetyka atomowa zagościła w Iranie jeszcze w latach wczesnych, późnych 50., wczesnych 60., właśnie za cesarstwa. W ramach tej modernizacji, o której wspominałem, przeprowadzonej przez szacha, Iran miał się stać atomową potęgą. Znaczy, generalnie plan szacha zakładał, że do 1985 roku Iran ma się stać jednym z 5 głównych mocarstw na świecie, prześcigając chociażby Chiny, Japonię czy nawet Francję i konkurować o miejsce w ścisłej czołówce. No, jak widzimy, plan się, delikatnie mówiąc, nie do końca szachowi powiódł. Program atomowy odziedziczony po cesarzu był kontynuowany przez Republikę i tutaj narodziły się kontrowersje, bo o ile Iran jest członkiem paktu o nieproliferacji broni jądrowej, to jest systematycznie oskarżany o to, że jego program atomowy właśnie jest ukierunkowany na zdobycie broni nuklearnej. Konkluzywnych, jednoznacznych dowodów na to nie ma. I tutaj nie chciałbym być adwokatem diabła, ale gwoli sprawiedliwości muszę zaznaczyć, że kiedyś po jednej z bardzo dramatycznych konferencji prasowych premiera Netanyahu, w którym stwierdził, że zdobyte przez Mossad ściśle tajne dokumenty jednoznacznie wskazują, że Iran jest w stanie w ciągu kilku miesięcy zbudować broń atomową. Jeszcze raz podkreślę, to było 2 lata temu. Miesiąc temu znów spotkałem się w izraelskich mediach z artykułem mówiącym, że to już właściwie kilka tygodni dzieli tylko ajatollahów od bomby. Ale wtedy po konferencji premiera Netanyahu zadałem sobie trud i przejrzałem archiwa prasowe z lat właśnie 80. Zaskakująca rzecz. Niemal co roku artykuły, i to w bardzo poważnej prasie typu New York Times, Washington Post i tak dalej, mówiące, że Iran już za kilka miesięcy, najdalej za rok na pewno będzie miał tą broń atomową. Więc przyznam, że patrzę na kwestię broni atomowej Iranu z pewną dozą podejrzliwości. W 2015 roku Iran podpisał z Zachodem porozumienie atomowe. Miał zatrzymać program w zamian za zniesienie sankcji. Ale Donald Trump je zerwał i dziś, mimo że trwają nowe negocjacje, Izrael uważa, że Teheran i tak oszukuje. Netanyahu nie chce ryzykować i dlatego kazał uderzyć. Benjamin Netanyahu wiedział, że to będzie kontrowersyjne.
że Stany Zjednoczone nie będą zachwycone, w szczególności Donald Trump, a jednak się zdecydował. Po części, by zatrzymać nową wersję porozumienia atomowego. Po części dlatego, że w Izraelu coraz więcej ludzi ma go po prostu dosyć. Przed wojną w Gazie wielkie protesty, reformy sądowe, oskarżenia o korupcję. Wojna w Gazie na chwilę go uratowała, bo ludzie się zjednoczyli wokół niego. Ale z czasem obrazki głodujących dzieci, martwych cywilów, zniszczonych domów docierały już nie tylko do Europy i świata, ale także do samych Izraelczyków. I coraz więcej z nich zaczęło pytać, czy ta wojna ma jeszcze sens. Problem jest taki, że dla Netanjahu zakończenie wojny oznacza polityczne samobójstwo i utratę władzy. Świetnie ujął to zresztą w naszym podcaście Mariusz Borkowski, były korespondent w krajach arabskich. Jeśli on upadnie, to jemu grożą kilkanaście bardzo poważnych procesów. Od korupcji, naruszania prawodawstwa izraelskiego, wszelkich aspektów prawa wewnętrznego Izraela, ale również zdrady stanu. O co chodzi? Że on wiedział, był uprzedzony przez wywiad izraelski o mającym nastąpić ataku Hamasu i to zlekceważył. Zrobił wszystko, żeby to zatuszować, ale ta afera, jeśli nie będzie dalej premierem, wypłynie. I wtedy, no to już nie jest 2-3 lata odsiadki, tylko być może dożywocie. I utrata całkowita, nie tylko wiarygodności, ale utrata twarzy, nawet w społeczeństwie tych, no nawet skrajnie prawicowych. I dlatego Netanjahu zrobił coś, co robi wielu polityków w kłopotach. Znalazł nowego wroga i przeniósł wojnę dalej. To jest odcinek, w którym wyjaśniam Ci najważniejsze rzeczy dotyczące konfliktu Izraela z Iranem. Jeśli oglądasz go na YouTube, zostaw komentarz, kliknij lajka i zasubskrybuj. A jeśli słuchasz nas na Spotify, kliknij obserwuj i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym, bo każda reakcja naprawdę ma znaczenie. Przypominam, to ostatni odcinek 5. sezonu podcastu Świat. Posłuchaj zatem i obejrzyj do końca, bo właśnie na końcu wyjaśnię Ci, o co chodzi. A już za chwilę o tym, czy Bliski Wschód czeka teraz wojna totalna. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. W wielu komentarzach pisaliście, że Izrael znowu zabija, że Iran to nowa Gaza. Ale powiedzmy to uczciwie, Gaza i Iran to dwa zupełnie różne światy i dwie zupełnie różne rzeczy. W Gazie jest ponad 2 miliony cywilów zamkniętych w oblężeniu, pozbawionych pomocy, wody, prądu, głodzonych i systematycznie zabijanych. Izrael bombarduje tam dzielnice mieszkalne, często bez ostrzeżenia, szkoły, szpitale. W Iranie uderzono w konkretny wojskowy cel. Nie oznacza to, że nie zginęli cywile, ale to jednak mimo wszystko inny charakter wojny. Iran to reżim brutalny, wydaje setki wyroków śmierci rocznie, więzi i torturuje przeciwników, pomaga Asadowi w Syrii, wspiera Rosję w wojnie przeciw Ukrainie, bo to drony z Iranu spadają na ukraińskie miasta. Iran to także siła destabilizująca region. Jemen, Liban, Syria, Arabia Saudyjska. Iran po prostu ma taką metodę działania. Po cichu, za kulisami lubi wprowadzać chaos, aby osłabiać przeciwników. A tych na Bliskim Wschodzie ma wielu, bo szyici, czyli Iran, to wśród muzułmanów mniejszość. I świat naprawdę boi się sytuacji, w której taki reżim miałby w rękach broń atomową. Czy to znaczy, że atak Izraela był dobry? Nie. Ale nie można stawiać znaku równości między Gazą a Teheranem. W Gazie mamy do czynienia z czymś, co można wprost określić ludobójstwem. W Iranie z wyprzedzającym uderzeniem na potencjalne zagrożenie. Choć oczywiście pytanie, czy jednak zamiast używać wojska i rakiet, Izrael nie powinien był jednak dołączyć do krajów, które z Iranem chciały rozmawiać. To pytanie zadaje sobie dziś cały świat. Czy to wszystko oznacza, że wybuchnie wielka wojna na świecie? W pierwszych godzinach po ataku wyglądało to bardzo poważnie, jak początek nowego konfliktu regionalnego. Potem napięcie opadło, ale pozory mogą mylić. Ani Iran, ani Izrael nie chcą otwartej wojny. Wiedzą, że ich obywatele im tego nie wybaczą. Ale wystarczy jeden błąd, jedna prowokacja, jeden zły krok. Iran może uruchomić swoich sojuszników, jak Hezbollah w Libanie, Huti w Jemenie, milicje w Syrii czy w Iraku. Może też, jak robił to wielokrotnie, zlecić zamachy lub ataki przez proxy, nawet poza Bliskim Wschodem. To wojna cieni i niestety nie ma gwarancji, że nie wymknie się spod kontroli. Dziś, gdy nagrywam ten odcinek, sytuacja wydaje się być pod kontrolą, ale wciąż jesteśmy o włos od potencjalnej eskalacji.
Możesz sobie pomyśleć, że to jest ich wojna, wojna Bliskiego Wschodu i nas to nie dotyczy. Ale tak nie jest, bo Iran to ropa, a ropa to świat. Już w pierwszych godzinach po ataku Izraela ceny baryłki wzrosły z 78 do $85, bo świat boi się, że Iran zablokuje ciśnienie Ormus, miejsce, przez które przepływa 20% globalnej ropy, a dodatkowo żegluga. Jeśli zacznie się ostrzał tankowców, kontenerowców, no to światowy łańcuch dostaw znowu się zatka i rzeczy z Ameryki, Chin czy z Amazona, z Temu do Europy nie przypłyną, albo będą znacznie droższe. Efekt? Większe koszty transportu, wyższe ceny, nawet jeśli ropa z Iranu nie trafia do Polski czy do Europy. To, co dzieje się między Izraelem a Iranem, możesz finalnie zobaczyć na swojej stacji benzynowej. Na razie można zapomnieć o tanim paliwie, jakie obiecywali eksperci, chyba że rynek się teraz uspokoi. Ale póki co ta wojna odbija się na naszych stacjach benzynowych, w rachunkach za prąd, a nawet na półkach w sklepie. Słuchasz podcastu Świat. Jeśli cenisz takie szybkie i rzeczowe komentarze, zasubskrybuj podcast Świat na Spotify i kliknij obserwuj. A na YouTube zostaw komentarz i lajka i także zasubskrybuj. To naprawdę pomaga dotrzeć z tym odcinkiem dalej. Wyślij ten podcast znajomym albo wrzuć go na swoje stories. To robi ogromną różnicę. Podcast Świat znajdziesz na Spotify, YouTube i oczywiście na platformie podcastowej Polskiego Radia. Jesteśmy też na Instagramie, na Facebooku i na Threads. Wpisz tam Podcast Świat. To był drugi specjalny odcinek o konflikcie między Izraelem a Iranem, ale jednocześnie ostatni odcinek 5. sezonu podcastu Świat. To był trudny sezon, pełen napięcia, emocji i geopolityki na najwyższych obrotach. Sezon, w którym Donald Trump wrócił do Białego Domu, sezon, w którym wojna w Gazie stała się jeszcze brutalniejsza, ale też sezon, w którym pokazaliśmy Wam świat spoza nagłówków, historię ludzi, mechanizmy, emocje. Za to wszystko dziękuję i wracam w lipcu z nowym sezonem i nowymi historiami i nową energią. A w międzyczasie posłuchaj wcześniejszych odcinków, zasubskrybuj podcast Świat, napisz, o czym chcesz dowiedzieć się po wakacjach. Do zobaczenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.